Witajcie kochani, witam Was serdecznie. Nie tak dawno na naszym kanale ukazał się test najtańszego znanego mi termowizora na rynku. Dziękuję za serdeczne przyjęcie tego testu, bardzo mi miło. A teraz przyszedł czas na coś zupełnie z drugiej strony, czyli czas na test potężnego, mocarnego termowizora Pulsar Merger, moi kochani. XL50 LRF. Czyli absolutny top of the top. Termowizory miałem różniste w ręku, natomiast z tym termowizorem będzie mi się po prostu bardzo trudno rozstać. No przykro mi, że ta miesięczna historia się kończy. Polowaliśmy z tym sprzętem przez ostatni miesiąc, intensywnie sprawdzając jego możliwości w łowisku i nie tylko, po to, żebyśmy sobie wyrobili jakiś taki obiektywny obraz tego, czy tak drogi sprzęt jest warty tego, żeby go kupić. Zapraszam Was na film. Sam osobiście, prywatnie od kilku lat używam termowizora Helion, tego chyba XQ50 albo XP50, ale to jest chyba XQ50 o tej niższej rozdzielczości. Zresztą używam go do dzisiaj. No to wiecie, to teraz ciężko będzie cokolwiek, będzie trzeba naprawdę zrobić reset w głowie. I naprawdę trzeba będzie pamiętać o tym, że jest to sprzęt totalnie z innej półki niż znamienita większość obecnych na rynku urządzeń, a na pewno takich, z którymi ja na co dzień mam do czynienia. No bo co tu dużo mówić, słuchajcie, najpierw stwierdziłem, dobra, znajdę jakieś wady, bo za chwilę będzie zarzut, że wszystko chwalę, nie? A to nie, przecież nie o to chodzi, ja sam jak oglądam, sam używam YouTube'a, teraz chcę sobie kupić nową kamerę sportową, to po prostu obejrzałem chyba wszystkie filmy w internecie, w każdym języku, który mniej więcej ogarniam. Natomiast no jak nie ma wad, to znaczy, że test jest nierzetelny. No i tak myślę, dobra, znajdę wady. I na dzień dobry tylko wyciągnąłem z pudełka. Mówię, mam was. Ktoś gównianie zaprojektował gwint. Akurat dla mnie to jest bardzo ważne, dlatego że ja bardzo często staram się kręcić z różnego rodzaju po prostu statywów. Jest mi potrzebne to. I przysięgam, już pomyślałem, w końcu na dzień dobry od razu mam minus, bo jakiś baran zrobił to tak, że tu nie da się kompletnie płytki takiej przejściówki do porządnych statywów przykręcić, po czym okazało się, że po prostu jest jest przejściówka, nie? Także ktoś pomyślał jednak, także ten punkt akurat musimy odpuścić. Jeżeli chodzi o wady, jak się trzyma lornetkę na szyi, to te muszle boczne, tutaj te przysłonki, które chronią przed wpadaniem światła z boku, czy przed świeceniem z boku, te osłonki się same przestawiają. Także jest wada. Słuchajcie, to jest na razie jedyna wada, którą znalazłem. Poza tym na pewno jeszcze jakaś jest. Oczywiście wadą jest też cena, ponieważ jest to urządzenie drogie stosunkowo. Dla mnie na przykład to jest nieosiągalne urządzenie, ale pytanie, czy coś jest za drogie. Gdyby było drugie urządzenie tej samej klasy, z takimi samymi funkcjonalnościami, po prostu porównywalne do tego i byłoby dużo tańsze, to wtedy mógłbym powiedzieć, że to urządzenie jest za drogie. Na ten moment można powiedzieć tylko, że jest to urządzenie kosztowne, jest to urządzenie z górnej półki, ale co ono oferuje? Słuchajcie, po pierwsze to jest lornetka z potężną matrycą 1024, czyli to jest kosmos, to jest trzykrotnie większa wartość niż to, czego ja używam, co uważam, że jest świetne. To jest po prostu high definition, także tak samo ekran AMOLED jest też high definition, także generalnie połączenie tej matrycy z tym ekranem plus obiektyw bardzo jasny 50, czyli duży obiektyw, to jest prawie największy, jaki się montuje właściwie w termowizorach. Daje nam piorunujący efekt, po prostu wrażenie, że jesteśmy w kinie. Dosłownie. Tutaj są te ekrany dwa, więc w momencie, kiedy bierzemy to do oka, mamy nieprawdopodobnie szerokie pole widzenia. Nominalne powiększenie na poziomie 2,5, dwa ekrany, szerokie pole widzenia i ta rozdzielczość daje niesamowity efekt. Słuchajcie, jak to się przyłoży do oka, to po prostu każdy inny termowizor, a mieliśmy już tak, że patrzyliśmy w 2 lub 3 na raz, powiem Wam, że każdy inny termowizor wydaje się mieć za wąskie pole widzenia i po prostu robi się kłopot. W każdym razie, oczywiście, że widać w tym niesamowicie. Oczywiście nie będę mówił o podstawowych funkcjonalnościach, które ma każdy prawie termowizor, a już na pewno każdy Pulsar, czyli
bardzo szeroka paleta barw, wodoodporność, mrozoodporność i tak dalej. Jeżeli nie jesteście jeszcze subskrybentami naszego kanału, to bardzo serdecznie Was do tego zachęcam. Zostawcie łapkę w górę, jeżeli możecie, to skomentujcie. A jeszcze lepiej, jakbyście udostępnili ten film w swoich mediach społecznościowych. Na co warto zwrócić uwagę? Moją uwagę zwróciło to, że jest to urządzenie bardzo kompaktowe. Mógłbym ją porównać wielkościowo do lornetek 10x42, 8x50, 10x50. To są takie lornetki. Jest to bardzo lekkie urządzenie, kompaktowe, zwarte. W tym kompaktowym sprzęciku mamy zaledwie 6 przycisków, bardzo dużych, bardzo wyczuwalnych. To są przyciski znane z innych modeli Pulsara. Bardzo dobre, daje się wyczuć, nawet są, słuchajcie, tutaj wytłoczone te rzeczy, więc jeżeli ktoś sobie tak delikatnie zapamięta pod palcami, to można sobie zapamiętać, który przycisk jest do czego, żeby to po prostu obsługiwać nocą. W lewym okularze mamy ten piękny 50 mm bardzo jasny obiektyw, natomiast w prawym okularze jest dalmierz. Ten dalmierz jest bardzo, bardzo precyzyjny, ten kwadracik jest maleńki, ma też funkcję, co jest dla mnie bardzo ważne, ponieważ jak mierzymy coś daleko, to przyciskając dalmierz po prostu ruszamy ręką, więc tutaj jest też funkcja stałego, ciągłego mierzenia, pomiaru, taki tak zwany skan i wtedy sobie włączamy stały pomiar i możemy obserwować. Pomiaru da się dokonywać, z tego co zauważyłem, tylko na powiększeniu nominalnym 2,5. Co do powiększeń. Generalnie wiecie o tym, że jestem przeciwnikiem powiększeń cyfrowych, dlatego że każde powiększenie cyfrowe można sobie zrobić w postprodukcji, jeżeli chodzi o montowanie filmów. Czasami ma to sens, czasami w ogóle nie ma to sensu, bo się po prostu robi, kolokwialnie mówiąc, pikseloza. Jeżeli chodzi o zoom cyfrowy w termowizorze i w noktowizorach, ja właściwie nigdy tego nie używam na polowaniu, no bo po prostu nie widzę w tym sensu. To jest pierwsze urządzenie, w którym widzę sens używania zoomu cyfrowego, dlatego że jest po prostu rozdzielczość matrycy na to pozwala, czyli mamy 2,5 nominalnie, możemy to powiększyć dwukrotnie do 5, co właściwie w ogóle nie tracimy na jakości, w takim sensie wizualnym. Nie widać jeszcze tych pikseli, nie jest to męczące. Kolejne powiększenie to jest 10, to jest moim zdaniem ostatnie sensowne powiększenie, w którym oczywiście już są widoczne pojedyncze piksele, ale nadal może to nam pomóc identyfikować obiekt. No i potem jest 20, które jest w ogóle useless, totalnie bez sensu, nie używam, nie widzę zastosowania dla tego. Więc tak z praktyki 2,5, 5, ewentualnie 10. Ale te 2,5 i 5 używamy zamiennie i nie tracimy w ogóle na jakości. Na 2,5 mamy super szerokie pole widzenia, na 5 mamy średnie pole widzenia. Na co warto zwrócić uwagę? Bardzo fajne, responsywne, gumowane kółko do fokusowania, czyli do ostrości. Słuchajcie, generalnie urządzenia dzielą się na takie, które mają baterie wymienne i na takie, które mają baterie wbudowane. Tak wiele, jak nie większość urządzeń ma jedną z tych dwóch opcji. Każda z tych opcji ma swoje wady i zalety, natomiast tutaj mamy dwie baterie, jedna jest wbudowana w urządzeniu, druga jest wymienna. Do tego jest też ładowarka chyba na 2 sztuki, więc można sobie na biurko dokupić drugą i mieć takie dwie baterie. Na pewno taki zestaw, czyli ta bateria plus wewnętrzna, wystarczy nam na całą noc. No i fajne jest to, że w każdej chwili można po prostu wymienić baterię. Urządzenie można ładować za pomocą kabla USB-C. No, tu nawet te klapki są super, słuchajcie, bo te klapki są bardzo sztywne, są plastikowe, ale są na takiej gumce po to, żeby po prostu nie zgubić tego, więc to się nie majta, to się nie miota. Zresztą Pulsar przyzwyczaił nas do tego, że takie małe rzeczy ma po prostu dobrze zorganizowane. Słuchajcie, no, co mam Wam powiedzieć? Urządzenie z najwyższej półki. Prawdopodobnie nie będę chciał już używać żadnego innego. Ma wszystko. Ma baterię, która bardzo długo trzyma, ma szerokie pole widzenia, ma możliwość zoomu, ma dalmierz, potężny ekran, potężny obiektyw. No jest to po prostu top of the top, więc zazdroszczę tym, których po prostu stać na takie urządzenie, żeby w ogóle rozważać zakup takiego urządzenia. Jeżeli ktoś może sobie na to pozwolić, to oczywiście serdecznie polecam. Moi kochani, przypominam, na naszym kanale nie hejtujemy. Jeżeli doceniacie nasze rzetelne testy, to bardzo mi miło. Zostawcie komentarz, zostawcie łapkę w górę. A jeżeli nie doceniacie i macie je w nosie, po prostu ich nie oglądajcie. Albo jak w sumie chcecie. Pamiętajcie o tym, że są ludzie, którzy na to czekają, których to po prostu zwyczajnie interesuje. Mam otwartych w tej chwili kilka fajnych projektów, także za chwileczkę zobaczycie bardzo ciekawe materiały.
dydaktyczne, myśliwskie, łowieckie, strzeleckie. Dużo się w naszym życiu ostatnio dzieje, dużo kynologii. Także słuchajcie, dużo strzelectwa, dużo łowiectwa i wielkich ciekawostek, niecodziennych rzeczy. Zapraszam Was serdecznie na podsumowanie testu tego fantastycznego i bardzo ciekawego sprzętu. Ciężko się recenzuje, ciężko się testuje urządzenie z tak wysokiej półki. Ciężko tu naprawdę do czegokolwiek się przyczepić. Uwierzcie mi, że gdybym miał, to bym się do czegoś przyczepił. Mówię, jedynie te muszle, ktoś nie zwrócił uwagi na to, że jeżeli się trzyma to na pasku, to po prostu to się przekręca. A nawet taką bardzo ciekawą funkcją jest możliwość wygaszenia ekranu. W momencie, kiedy odkładamy lornetkę od oczu, ekran się wyłącza, przechodzi w standby. Kiedy podnosimy, się włącza. Akurat w moim przypadku zostało to wykorzystane przeciwko mnie, bo ja odłożyłem to na statyw i miałem fajną scenę z dzikami, a to się po prostu wyłączyło, nie wyczuwawszy mojej twarzy przy okularze. Ale generalnie funkcja świetna, dlatego że jak idziemy, to nas po prostu nie oślepia od spodu i nie podświetla nam twarzy. Oczywiście to nie jest sprzęt dla każdego, ale dzięki Bogu w tej chwili rynek sprzętu myśliwskiego, w tym termowizorów, jest tak rozbudowany, że absolutnie każdy znajdzie coś dla siebie, ponieważ jak wiecie, są termowizory od 2000 zł do... Czy na naszym rynku obecnie można znaleźć podobnej klasy lornetkę? Nie wiem, to jest pytanie do Was i do producentów i dystrybutorów. Jeżeli tak, bardzo chętnie porównamy Pulsara, Mergera z jakimkolwiek innym sprzętem z tej klasy. Ponieważ wiele osób czeka na te testy, więc kochani, będziemy testowali cały czas różniste sprzęty. Natomiast pamiętajcie jedną rzecz, my zgadzamy się tylko na testy takie, w których możemy wyrazić swoją szczerą opinię. Więc będziemy dla Was testowali sprzęt pod względem praktycznym, pod względem myśliwskim, czy to działa, czy nie działa, czy się sprawdza, czy nie sprawdza. Dajcie znać, czy taki test Wam się podobał. Pomimo, że wiem, że to nie jest sprzęt dla wszystkich, to nie jest sprzęt dla każdego. Dla mnie niestety też nie. Chociaż bardzo żałuję, bo super wygodnie mi się z tego wszystkiego korzystało. No ale niestety. Dzięki serdeczne, że byliście z nami. Już wkrótce nasze kolejne fantastyczne przygody. Dashbur.